Hit czy kit? Gadżet czy coś przydatnego? Oto test latarki Sofirn ST10. Jak widać, latarka jest niewielkich rozmiarów. Dodałem tutaj dla porównania kluczyk, popularny scyzoryk, który na pewno mieści się w każdej kieszeni, w każdej torebce damskiej i jest leciutki i niewielkich rozmiarów. Mało tego, ta latarka jest bardzo podobna rozmiarami, a wręcz jest nawet i węższa, można powiedzieć. Ok, zostawmy sobie kluczyk, a natomiast zajmiemy się tą latarką Sofirn, model ST10, latarka EDC, czyli Everyday Carry, latarka typu włóż do kieszeni i noś wszędzie, gdzie tylko możesz. Jak jest zbudowana i jej podstawowe funkcje zaraz sobie przedstawimy. Sprawdzimy, jak świeci i opiszemy podstawowe jej funkcje. Może od początku. Otrzymujecie takie pudełko, a w pudełku w zestawie mamy oczywiście co? Tu jest opis, jak zamontować baterię, że mamy tu przekładkę izolacyjną, którą trzeba usunąć na sam początek. Takie papierowe dyski, żeby zaczęła działać. Oczywiście opakowanie, folijka, a pod folijką otrzymujemy dwa zapasowe o-ringi uszczelniające do pokrywy baterii, kabel USB do ładowania naszego akumulatorka, smycz, taką konkretną smycz, jeszcze nie odpakowałem, zobaczmy sobie co mamy w środeczku. Ok. Smycz jest takich fajnych rozmiarów, dość fajna, pleciona, wytrzymała i kółeczko do montowania. Instrukcja obsługi w kilku językach, to zostawmy sobie na później, a skupmy się teraz na naszej latarce. Najważniejsze jej cechy. 3 źródła światła, główne punktowe, tak zwany spot do oświetlania na odległość do 144 metrów może sięgać wiązka z tego głównego źródła spotu i maksymalny strumień świetlny 1000 lumenów. Boczne światło, tak zwany flood, czyli do zadań bliskiego pola, tak światło rozproszone, aby nam się nie mieliśmy efektu olśnienia, odbicia od innych przedmiotów, maksymalny strumień 500 lumenów. Tutaj mamy 2 źródła światła. Białe o barwie, oczywiście barwa latarki to jest od 6500 do 7000 kelwinów, a tu mamy źródło światła czerwonego o długości fali 660 nanometrów do tak zwanego nocnych aktywności i zachowania widzenia nocnego, abyśmy nie mieli tak zwanego różnicy efektu olśnienia. Jak włączymy gdzieś w nocy mocne światło, potem powrót naszych oczu znowu do widzenia nocnego chwilę zajmuje, natomiast to światło czerwone powoduje, że tego unikamy. Do czego wykorzystywane jest światło to punktowe? Do oświetlania dalekich oczywiście obiektów, gdzieś tam po ścieżce, jak idziemy w lesie, coś chcemy tam przyświecić z daleka, flood do zadań bliskiego pola, naprawa nie wiem, pod maską samochodu, czytanie książki gdzieś tam, czy oświetlanie w namiocie. Czerwone, tak jak mówiłem, nocna aktywność, czytanie schematów również w słabym świetle czerwonym, wędkarstwo, żeby nie odstraszać ryb, jak i nie przyciągać owadów. Do tego służy czerwone światło. 2 osobne przełączniki, przyciski gumowane, to jest ważna sprawa. Całość naszej latarka waży łącznie z baterią, z akumulatorem, jak podaje producent, 69 gramów, więc to jest niewiele. Wymiary 69 mm na 34 na 20 mm, więc kompaktowe rozmiary. Zasilana jest akumulatorkiem. Tu oczywiście jest ta rzeczona uszczelka, o której mówiłem. Zasilana jest akumulatorkiem. Oryginalnie akumulatorek Sofirn 14500 litowo-jonowy. Pojemność 900 mAh. Uważam, że to jest super sprawa. Natomiast w wypadku gdzieś jesteśmy w terenie, możemy użyć zwykłej baterii AA
i ona też tutaj pasuje. My skupimy się na teście na akumulatorku, który jest wcześniej naładowany przeze mnie. Jeszcze zobaczmy sobie, tak, jest tam wszystko ok. Tu nie mamy przekładki izolacyjnej. Gwinty jest bardzo spasowane. Całość, o czym nie mówiłem, całość latarki wykonana z aluminium wycinanego CNC, czyli cyfrowa obróbka. Jest to monolit. Chociaż nie jestem pewien, czy to... Nie, to jest chyba nasadzane, chociaż nie jestem pewien, ale jest taka konkretna anodowane aluminium, także odporne na zarysowania. W dole w tej stopce mamy, moi drodzy, nic innego jak magnes. Czyli możemy latarkę gdzieś przyczepić, w cudzysłowie, do powierzchni stalowych, na przykład do maski samochodu, oświetlać sobie pracę, nie wiem, do pieca, gdy czyścimy klips. Klips, zobaczcie, jeszcze jest dodatkowo gumowany. Tutaj jest guma na tym klipsie, co zapobiega wysunięciu. Do czego użyć klipsu? No, do czapeczki. Czapka, wpinamy w czapkę, oświetlamy sobie wszystko, na co patrzymy, pionowo do kieszeni, czy za bluzę, za zamek bluzy, i wtedy oświetlamy tym światłem. No, zastosowań jest wiele, wyobraźnia nas tylko ogranicza. 2 przełączniki, 2 przyciski gumowane, bo całość ma odporność, wodoodporność klasy IP66, czyli do metra możemy zanurzyć. Tak samo producent podaje, że jest odporna na upadek ta latarka z wysokości 1 metra. I do rzeczy, ADREM. Nasze spotlight włączany jest tym przyciskiem. Jak słychać, jest ten klik, który ja na przykład bardzo lubię, jeśli tak się zachowuje włącznik, bo wtedy wiem, że go włączyłem. Zielona dioda pokazuje nam stan naładowania akumulatora. Gdy świeci na zielono, jest on w pełni naładowany. Natomiast gdy bateria ma poniżej od 10 do 30% naładowania, świeci się stałe dioda czerwona, a gdy miga dioda czerwona przy włączeniu, to jest to już rozładowany akumulator poniżej 10%. To jeden wskaźnik. I teraz jak uruchamiamy naszą latarkę? Po wciśnięciu pojedynczym mamy w tym momencie oświetlenie typu low, gdzie jest to strumień 10 lumenów. Czas pracy na tym trybie to jest 35 godzin, jak podaje producent. Jeżeli przytrzymamy, to zmieniamy na kolejny tryb i kolejny. Ale od początku wyłączmy sobie naszą latarkę. Gdy na wyłączeniu przytrzymamy przycisk, to mamy tak zwany moonlight. Jest to światło najbardziej oszczędne, natężenie strumienia 1 lumen. Czas świecenia 150 godzin. Przytrzymujemy low, czyli niski pobór i niska intensywność świecenia 10 lumenów 35 godzin. Medium, średnie 100 lumenów 4,5 godziny świecenia na pełnym akumulatorze. Kolejno high, najwyższy 330 lumenów 1,5 godziny czas świecenia i po przytrzymaniu, po dwukrotnym wciśnięciu przycisku mamy tak zwany tryb turbo i to jest 1000 lumenów 1,3 godziny. Ja już czuję tutaj ciepło na ręce od diody, ale to znacznie ogranicza nam żywotność akumulatora, natomiast strumień świetny jest już dość spory i to jest, sięga do 144 metrów wiązka światła. Przejdźmy do bocznego światła. Włączamy. Oczywiście świeci się najsłabsze, teraz najsłabszy tryb. 7 lumenów, 45 godzin świecenia. Znowu przytrzymujemy, włącza się średni. 300 lumenów, 1,5 godziny, 75 lumenów, 4 godziny pracy. Najwyższy to jest 300 lumenów, 1,5 godziny pracy i po dwukrotnym wciśnięciu tryb turbo 500 lumenów, 1,3 godziny pracy na akumulatorze. Światło boczne, nie ma trybu Moonlight, nie ma tego trybu Moonlight bardzo oszczędnego, także tutaj mamy tylko 4 tryby do wyboru. I przejdźmy do światła czerwonego. Włącza się go na trybie wyłączonym. Jeżeli mamy latarkę wyłączoną, przytrzymujemy klawisz dolny
I mamy czerwone światło, tryb niski, średni, to jest tryb średni i wysoki. Wyłączamy latarkę. Jeszcze jest tak zwany tryb ostrzegawczy, czyli na wyłączonej latarce, gdy wciśniemy 2 razy przycisk dolny, to mamy tak zwane światło ostrzegawcze, które w nocy może informować, powiedzmy, kierowców na drodze, że jest jakieś zdarzenie drogowe, chcemy ostrzec kogoś z dala. Więc tak włączamy nasz tryb. I to pokrótce, jeśli chodzi o tryby. Najważniejsze, co sobie sprawdzimy, to oświetlenie w nocy. Także czekam na wieczór, pójdziemy sobie w teren, sprawdzimy zarówno światło główne, jak i rozproszone i czerwone, jak ono działa. Latarka oczywiście nagrzewa się. W tym momencie ja już wyczuwam, że ona jest lekko ciepła, ale nic złego się tu nie dzieje. Powierzchnia aluminium jest dość duża, więc chłodzenie tych diod jest, mam nadzieję, wystarczające. Ok, to teraz test w terenie. Mam nadzieję, że się uda coś nagrać. Zaczynamy od trybu Moonlight, czyli tego najbardziej oszczędnego. Ja może pokażę tak blisko, jak on świeci. To jest chyba 1 lumen, jak podawał producent. Teraz zobaczmy troszkę w dal, jak to wygląda. Włączamy teraz tryb pierwszy. To już znacznie lepiej świeci. Całkiem nieźle oświetla nam ścieżkę. Przełączamy tryb kolejny. Medium. High. I włączamy tryb turbo. Ostrość nam odleciała. Włączamy tryb turbo. No i to jest oczywiście ten spot. Światło spot całkiem nieźle świeci, ale 140 metrów to bym jednak nie dał. Ok, następny tryb. Teraz włączam oświetlenie tak zwane flood, czyli to rozproszone. Zaczynamy od trybu najbardziej delikatnego. Może pochylę lekko aparat. Spokojnie oświetla nam bliską odległość. Dobrze, przechodzimy do trybu kolejnego, średniego. Szeroko świeci rozproszonym światłem. I tryb max. Sięga dość daleko. I tryb turbo. No, jak z takiego maleństwa, to powiem szczerze, że jest całkiem nieźle. Tutaj okolice możemy poszperać dookoła bez problemu. I przełączmy się teraz jeszcze na tryb spot. Tryb spot w trybie high tak wygląda. Włączmy sobie turbo. Tak wygląda tryb turbo. No myślę, że spokojnie jest lekka mgła tutaj już widzę, ale nam całkiem nieźle oświetla. No i został nam tryb czerwonego światła, tryb najsłabszy, tryb średni i tryb max. No całkiem nieźle to wygląda w aparacie i faktycznie nie męczy tak oczu. Całkiem fajna zabaweczka, jak na taką małą latarkę, to możemy spokojnie mieć ją gdzieś w kieszeni i spokojnie sobie oświetlać. Słup powietrza jest całkiem niezły tego spotlighta. Nieźle, nieźle. I czerwone światło. Powiem, że ten zasięg to czerwone światło ma całkiem niezły. Naprawdę jest fajne, nie męczy oczu, to fakt, a wszystko widać. Ok, to tyle. Tyle testów z terenu. Wracam. Ok, to tyle jeśli chodzi o tą latarkę. Wszystkie funkcje zaprezentowałem. Link do tego produktu macie w opisie pod filmem. Dajcie znać, co o niej sądzicie. Zachęcam do kupna. Fajny gadżet. Myślę, że przyda się w każdej kieszeni, w samochodzie i w torebce. Pozdrawiam. Hej.